No i siemanko, witamy w kolejnym kraju, czyli w Indonezji. Indonezja wyszła spontanicznie, bardzo spontanicznie. Po prostu nie dostałem wizy do Indii. Po prostu Piotrka już nawet w Indiach nie chcą. A to już jest przesada. A że Paweł ma czas tylko do piątku, max soboty, hello, nie mogliśmy sobie na dłużej pozwolić, żeby siedzieć w Bangladeszu. Zresztą nikt z nas tego nawet nie chciał. No już tam za długo. Już byliśmy jeden dzień za długo i wystarczyło już. No to stwierdziliśmy, że lecimy do Indonezji. Jesteśmy właśnie w Dżakarcie, zostajemy tutaj na 2 noce. Później lecimy na inną, bo to też leży na Jawie. Później lecimy na drugą stronę. Będziemy się wspinać na wulkan, w którym płynie jakby niebieska lawa. No coś pięknego i w ogóle ta strona też jest piękna. Później Paweł wraca, a ja jeszcze jadę dalej. No, co do lotu teraz tutaj, bez żadnych ekscesów. Nikt się nawet nie ścigał na środku. No nie, bez sensu. Bez sensu. A czemu o tym mówię? Bo może nie widzieliście poprzedniego odcinka. We wcześniejszym locie, jak lecieliśmy z Bangladeszu do Kuala Lumpur, gościu wstał, zrobił 3 kroki, wyciągnął i zaczął sikać. Wysikał się na środku samolotu. Jakby nigdy nic. Czego nie rozumiecie? Także teraz było całkiem spokojnie. No nic, Nudy. zapraszam Was do kolejnego kraju, czyli do Indonezji. Ja już tu oczywiście byłem, Paweł jest pierwszy raz. Także fajnie, że sobie odwiedzi nowy kraj. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania organizmu. Partnerem kanału są Blendigo i Szaf, niezawodne urządzenia do domu i w podróży. Użyj kodu WOJOWNIK20 i zyskaj 20% rabatu. No i jesteśmy już w hotelu. Paweł zaszalał. Powiedział, że już niedługo świętujemy. Także bierze konkretny hotel. 90 pięter ma. 90 pięter. Czujecie to? Chciałem wziąć na 89, ale mama już zapłaciła. Tu akurat, no nawet, Wziąłem na 10. to nawet nie widać, jak to jest wysoko. Ale jest 90 pięter. No nieźle. Ale wiecie co? Ten hotel 90-piętrowy kosztuje tyle, ile jakaś melina w Warszawie. Ja pamiętam, jak ostatnio byliśmy z Alą, to za mieszkanie płaciliśmy więcej za jedną noc niż tutaj za noc w tym hotelu. Szok. Nic, idziemy na kawkę, zostawiamy rzeczy, szybki prysznic, bo się nie kąpaliśmy 2 dni. Ja wiecie, za bardzo Bangladesz wjechał i ruszamy. No, w hotelu, w którym się zatrzymaliśmy, jeszcze mamy paropiętrowe centrum handlowe, które idzie w dół, bo tu jesteśmy na poziomie 0, trochę idzie w dół, trochę w górę. No fajnie będzie takie coś, spędzić trochę takiego czasu po tym Bangladeszu. Inny świat, zupełnie normalnie 180 stopni. Ja się czuję w końcu normalnie. Ale w ogóle, jak jechaliśmy tutaj z Pawłem, w czasie, o 500 lat. ale nie, naprawdę, no, zero klaksonów. Ludzie normalnie drogami jeżdżą, czyściutko. Normalnie człowiek nie przywykł do tego po ostatnich dniach. To jest siłka. Później wpadniemy poćwiczyć na 71. piętrze z widokiem. O, reszty ciężary. Fajnie będzie porobić. Idziemy zobaczyć na basen. No i taki basenik. Wow, no. O, to jest ten największy meczet. Podobno największy w tej części Azji. W Bangladeszu na 88 piętro. Nie no, ale naprawdę, ja chyba też jestem spełniony na 88 piętrze. Ciekawe. Teraz ja ci pokażę, jak się bawią. Będzie pewny. No, ale tu będziemy mieli widok w nocy. To, tak zobaczycie, jak to świeci tutaj wszystko. No jak Bangladesz. Ale ładnie pachnie.
Ty, a no mówię, że jest van. A, jest wanna. Wanna i prysznic w jednym. Welcome, Piotr Bedziak. I co? No porównywanie. Ale będziemy mieli widoczek. Nie, no to się tylko troszkę aż się już ściemni. No, ale to wyświeciło się. Bo tutaj to będziemy mieli po prostu coś pięknego. Jakarta i tak Bangkok przypomina, że szok. No właśnie, jak śmieci wrzucone do wody. A przed chwilą była nazwa Little India. Przypadek? Nie sądzę. Little Bangladesz powinno być. No i dojechałem tutaj na slumsy. Jest Paweł. Jesteśmy na Kampong Susen. Z ciekawostek o Dżakarcie, a może najpierw o Indonezji. Ich flaga jest bardzo podobna do naszej, tylko że nasza jest biało-czerwona i jest czerwono-biała. Jest tak jakby odwrócona nasza flaga. Co do samej Dżakarty. W samym mieście mieszka ponad 10 milionów ludzi. W Dżakarcie, aglomeracji, mieszka 30 milionów ludzi. Sama Dżakarta jest 9. Sama Dżakarta jest 9. najbardziej zaludnionym miastem świata. Także mieszka tu naprawdę bardzo dużo ludzi i z tego co wyczytałem, to 25% tego to są slumsy. Tutaj jesteśmy w tym miejscu. Wyczytałem, że to są w sumie Tutaj jesteśmy w tym miejscu. Nie, no, że w tym Kampong Susen. Że to takie najbardziej... Hello, how are you? Aj! Popatrzcie, jak tu wygląda. Syf jest w wodzie taki, że szok. Paweł, czemu ta woda jest zielona? To jest lazurowa. Ona jest naprawdę zielona aż. Ona jakoś dziwnie w ogóle gazuje. A nie, to są jakieś rybki w niej. Dziwna akcja. Czytałem na internecie, że to nie jest miejsce, które lepiej, żeby odwiedzali turyści. Poland! Ale co tam. Byliśmy teraz w Bangladeszu, wyglądało 100 milionów razy gorzej. Także nic nas nie zdziwi. Co nie, Paweł? Pewnie. No. I tutaj tylko weszliśmy do środka tych slumsów i się zaczęło życie. Oczywiście miliony dzieciaków za nami idą. Cała ekipa. No. Ktoś nam tutaj podpowiedział, że... O, tutaj jakaś szkoła chyba. Że warto tutaj podejść... Hi guys! Że warto tutaj podejść pod łódkę i że łódką warto się przepłynąć, zobaczyć to od strony rzeki właśnie. Bo tutaj dużo tych slumsów też jest właśnie przy rzece. A przy rzekach to tak śmierdzi. Jechałeś po drodze, czułeś to? O człowieku, to tam gdzie ja wyjechałem, to masakra była. Co do samej Indonezji też, to tu jest tyle pięknych wysp, że w ogóle to jest chyba drugi kraj na świecie, gdzie jest najwięcej wysp w ogóle na świecie. Na przykład ja teraz podczas tej podróży zobaczę 3 albo 4 wyspy. W planach mam właśnie Jawę, czyli tutaj jesteśmy w Dżakarcie, ale Dżakarta to jest tak jakby, leży na wyspie Jawa, ale jest tak jakby osobnym dystryktem. W ogóle tutaj kiedyś kolonizowali Holendrzy. Także
Starym Mieście można tu zobaczyć dużo takich pokolonialnych budynków jeszcze, które zostały po Holendrach. I właśnie jak jechałem skuterem, to wiedziałem, później tam pójdziemy albo w kolejnym odcinku, albo później jeszcze zobaczymy, jak czasowo będziemy stali. Na razie musimy znaleźć miejscówkę, której szukamy. No i właśnie chyba też za źle idziemy. Chyba źle idziemy właśnie, też mi się tak wydaje. Czy idziemy do kogoś pod chatę, żeby się tu nie wrąbał do tego. No ciekawe to mamy. Dobra, zaraz z tej łódki jeszcze odpalę drona. Musimy 200 000 zapłacić, na pewno chcieli 300, ale płacimy 200, ale tu i tak jest pewnie jeszcze 3 razy tyle. Co normalnie powinno Co być? powinno Bo być. coś szybko się zgodził. Za szybko, za szybko. Ale dobra, to będzie coś fajnego. W ogóle jak tutaj szliśmy, to już po drodze zrezygnowaliśmy. Mówimy, na pewno idziemy źle. To nas dzieciaki zawołały, że jednak dobrze. O, patrzcie, tu możecie zobaczyć flagę Indonezji. Tak jak Polska, tylko na odwrót. Polska flaga, ale odwrócona do góry nogami. A raczej do góry kolorami. Stary traktor! Nie no, to jest profesjonalka, kierownica normalna. Ale ja się nie dziwię, bo to był taki silnik właśnie z traktora. Czy to nie, ten to ma jak w Tajlandii te silniki. No. Ale tam to ma chyba co innego. Właśnie przeczytałem, że w miejscu, w którym jesteśmy, ważne ostrzeżenie, nie zaleca się wchodzenia samemu. Może być to źle odbierane i ryzykowne. A jak my weszliśmy, to każdy się teraz uśmiecha i nam cześć woła, dzieci się cieszą. Pamiętajcie, nie wierzcie we wszystko, co zobaczycie w internecie, bo to są takie pierdoły pieszo. Co piszą, że co? Że to jest bardzo ryzykowne wchodzić w to miejsce, żeby lepiej nie, bo to jest niebezpieczne. Jak to każdy taki miły. Ale zawsze tak jest wesoło, widzicie się witają. Większym ryzykiem jest wejść do baru dla Ladyboy o 4 rano. Zdecydowanie, no. Ale nie, no. Pamiętajcie, to, że jesteście na slumsach, to nie znaczy, że tu mieszkają źli ludzie. To mieszkają po prostu biedni, a że ktoś jest biedny, to nie znaczy, że jest zły. Bo przeważnie ten człowiek jest lepszy od tego, który ma pieniądze. Na godzinę. Lepiej, bo więcej, trzymaj się, Piotrek, trzymaj się. O, jeszcze hamuję teraz. Jeszcze lepiej. Ale mnie spaliona, to jest kurde, bo też ten cel czerwony. No, jesteśmy z powrotem. Absolutnie to nie było tyle warte, ale... Terima kasih banyak. Thank you, thank you, thank you, thank you. No powiem wam, że to co widzi... Hello. How are you? Konten ya konten. YouTube! Wszędzie dzieciaki się witają. Powiem wam tak, to co widzieliśmy z drona, co mogliście już też zobaczyć, to po prostu tu, gdzie teraz idziemy, Poland. Tu, gdzie idziemy teraz, to jest wypas. Właśnie staramy się dojść tam dalej. Tam, gdzie było tak dość mocno, jak na każdych slumsach. Dzieci najwięcej oczywiście. No ale tak to wygląda właśnie. Dobra, tu się już zaczynają ludzie, którzy siedzą po prostu na ulicy. Właśnie mijaliśmy, leżą w sumie. No ale każdy się przywitał. Ty, ale tu się nic nie dochodzi. No właśnie. Tu się wchodzi do jakiejś fabryki. Tu źle poszliśmy. No, fajna rzeczka. Wpadasz do tego i prawdopodobnie nie wychodzisz już. Fuj, ale zaśmierdziało teraz. Fu. O, o. Fu. Fu. O, ale smród.
I pomyślę, że oni tutaj mają pod chałupą na przykład takie coś. Co on tam łowi? Może ryby łowi. Ty, nie wiem, ale może. Ja wiecie. Ty, on serio chyba łowił ryby tam. Wyobraź sobie rybę z rzeki w Bangkoku. Co oni tam na grillu robią? Co się dzieje, chłopie? Fuj. Nie no, smród jest potężny. To normalnie wygląda, jak ta woda by już gazowała. No to jest soda water. Paweł, z wino. O, no. Dobrze zgazuje, procentów ma więcej. O, dzieciaki się jeszcze w tej wodzie bawią. Nie, rybki se łowią. Ja. Nie no, hit. Dzieci ręce wam podpadają. Z powietrza Dżakarta wygląda jak ogromna, nowoczesna metropolia, pełna drapaczy chmur, kolorowych świateł i wieżowców wyrastających ponad wszystko. Ale kiedy dron zaczyna schodzić niżej, miasto odsłania swoją drugą, dużo trudniejszą twarz. Pod metalowymi dachami i wąskimi labiryntami ulic zaczynają pojawiać się ogromne slumsy, ciągnące się tu kilometrami. To miejsca, gdzie codzienność wygląda zupełnie inaczej niż w centrum miasta. W tych gęsto zabudowanych dzielnicach ludzie żyją w ciasnych, prowizorycznych domach, często bez dostępu do podstawowych udogodnień. Brud, wilgoć, śmieci – wszystko to tworzy obraz życia na granicy przetrwania. A jednak między tymi uliczkami toczy się normalny rytm dnia. Dzieci bawią się na wąskich podwórkach, dorośli pracują przy małych stoiskach, a sąsiedzi pomagają sobie nawzajem tak, jak potrafią. Ten widok z góry pokazuje prawdziwy kontrast Dżakarty, miasto, które jednocześnie zachwyca i przytłacza. Z jednej strony nowoczesność i szybki rozwój, z drugiej skrajna bieda, której na co dzień nie widzą nawet sami mieszkańcy żyjący w centrum. Dopiero z lotu ptaka widać, jak blisko siebie istnieją dwa zupełnie różne światy. Dobra, teraz idziemy. W ogóle jak tu śmierdzi cały czas. Jesteśmy koło takiej rzeki. Śmierdzi okropnie. Namówiłeś coś? No zamówiłem, po mnie już zaraz będzie. A to dobra, no to jak? Bo ja nie wiedziałem, co mam zamówić. No to Henshin. No jedziemy teraz na zachód słońca, na rooftop. Później gdzieś na miasto i tak będziemy wam trochę miksować. Trochę slumsy, trochę ładnie widoki. Bo to miasto ogólnie jest bardzo ładne, no ale slumsów tu też nie brakuje i to takie naprawdę ostre slumsy. Zresztą jak widzieliście na filmie, no to były naprawdę mocne. Co on tu pisze? Okej, let's go. Ale gdzie on jest? Tutaj wjeżdżamy na kolejne slumsy. Przy rzece czytałem właśnie o tym. No i przyjechałem pod Westin Hotel. Tutaj na 69. piętrze jest podobno piękny rooftop. Mieliśmy być na zachód słońca, ale z racji tego, że były takie korki, że jechaliśmy tu ponad godzinę, to się nie udało. Ale spoko. I tak będzie ładnie widać miasto. No i pomyślcie sobie to. Jesteście... Thank you. Jesteście w takim miejscu jak tam. Hello. Na slumsach, które po prostu są przerażające. A parę kilometrów dalej jesteście w takim miejscu. Tyle, że pewnie na kolację kosztuje więcej co miesięczne wynagrodzenie tam takiego człowieka, co tam pracuje. Tutaj oczywiście się jedzie jeszcze wyżej. Tutaj są na 67. piętrze, gdzie widzicie, można sobie sushi zjeść. Pewnie to jest ogólnie jakaś japońska. O, jeszcze może zdążę na końcówkę zachodu. No i tutaj jeszcze piętro wyżej. I tutaj jest na zewnątrz. Się szykują mi stolik dla mnie i dla Pawła. Ale najpierw chcę wam pokazać troszkę. Się już ciemno robi. Wow. Kocham taki widok.
Niesamowite, jakie to miasto to jest ogromne. Każdą stronę po prostu. Nie widać końca. Powiem wam, że zjeść kolację w takim miejscu po 4-dniowym pobycie w Bangladeszu to jest po prostu experience razy 1000. Ja bym się przeniósł po prostu w czasie, nie? Naprawdę bym się przeniósł w czasie, bo to jest aż ciężko określić, co dzieje się tam, a co dzieje się kawałeczek dalej. Szok po prostu, no. W ogóle ja się tu czuję, jakbyśmy byli w Bangkoku na jakimś rooftopie. Powiem wam, że Dżakarta naprawdę zrobiła na mnie wrażenie. Centrum Dżakarty, no bo poza tym są straszne slumsy, ale w Bangkoku też są slumsy, wszędzie są slumsy, ale centrum piękne, bardzo piękne, warto przyjechać. Ta wycieczka kosztuje 2950, a nie 200. Paweł właśnie opowiadał o wycieczkach, które mamy na Phuket, że jak ktoś jest zainteresowany, ktoś przyjeżdża do Tajlandii, Polacy na Phuket na Instagramie znajdziecie, Paweł się odezwie i polecamy się serdecznie. Same dobre opinie, także nie ma lipy. Dokładnie tak. Współpracujemy bardzo długo, już w sumie 14 lat z tajskim biurem podróży. Kurde, zepnął. Także thank you so much. Także wszystko jest legitnie, wszystko jest tak jak powinno być, będziecie zadowoleni, także Polacy na Phuket, na Instagramie. To jedzie, że go policja transportuje. Prezydent! Może prezydent jakiś ty. Może psy transportują wszędzie? No, Chyba źle może radiowozy, być. chyba tak. No. Ciekawe. O, od razu wybiegają z samochodu. Ale patrz ile samochodów go transportują. No. Ciekawe kto to. Czy faktycznie jakiś prezydent. Albo ktoś bardzo, 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 bardzo bogaty. Nie no, bez przesady, to go psy nie No transportują. nie, no to musi być jakiś chyba prezydent. Chyba nie ma innej Premier opcji. albo ktoś. Ktoś ważny na pewno. Przyjechaliśmy teraz pod hotel. Idziemy się gdzieś lekko zczaić i odpalić drona. Dobra, jedziemy teraz na Nine Market 4837. Proszę patrzeć, który jest mój. Na Nine Market, który nam polecali w hotelu. Co oni tu tak siedzą? Pewnie w robocie przerwa. Kurde, gdzie mi to złapało? Muszę iść znaleźć miejsce, gdzie mi złapało graba. W ogóle tutaj fajnie możecie graba używać. Wszędzie na tych skuterkach można jeździć, nie trzeba w korku stać, bo powiem wam, że korki no, są naprawdę spore. Ale tak mi się to miasto podoba, ale to może też podoba mi się dużo bardziej ze względu na to, że przyjechaliśmy tu z Bangladeszu. Wiecie, jak wyjeżdżacie z piekła, to wszędzie jest fajnie później. No i dojechaliśmy do prawidłowego miejsca. Myślę, takie coś nam chodziło. Całą ulicę street foodu. Zobaczymy, co oni tu dobrego mają. Powiem wam tak, do tajskiego street foodu nie wiesz, żeby coś przebiło.
O, tu już widzę, że to nie jest ładne. ale popróbujemy czegoś, no. Będzie nasza kolacja. O, tutaj owocki. Będzie nasza kolacja, bo tak naprawdę... Kurde, mi się koniecznie roztargała. Tak naprawdę tam na tym się nie najedliśmy w ogóle. O, duriany. Może duriana zjem? Ja lubię, patrz, jak chcecie zjeść dobrego duriana, to przede wszystkim bierzecie małego, bierzecie świeżego, że przy was wam otwierają go i jak on jest wtedy taki twardy, a nie przedojrzały, to durian jest naprawdę dobry. Ale jak kupujecie pakowanego w folię, w plastiku już takiego gotowego, z dużego co wykrawają, i on jest taki miękki, smakuje i śmierdzi zepsutą cebulą, no to się nie dziwię, że ludziom nie smakuje, no. Komu by to smakowało? Patrzcie go, cały na czarno wychodzi. Jestem motherfucker stupid dogi! Dobra, dawaj na duriana. Musisz się przemóc w końcu, a ja z chęcią zjem, bo tu świeżutkie dają. Próbujemy? Możesz? Przełam się, Paweł, w końcu. Hello! Pani nam przygotowuje. Jak się nie zażygałem w Bangladeszu, Nie. jak się zażygam tutaj po tym testuję. Nie da rady, Paweł. Ona sprawdza specjalnie, czy jest dobry, czy nie. O! Can I try? No good. No good. No, soft. Ja lubię twardego. Od razu mówię, że ten już jest przedojrzały trochę. Już jest miękki. Mi też śmierdzi. Later. Pani się śmieje z Pawła. Nie jest zły, bo jeszcze nie jest zepsuty. To smakuje jak on przyprawy, w ogóle owoce nie smakuje. Bo on już jest przedojrzały, to już nie jest dobry durian. A czy oni go lubią? Ja nie lubię takiego, ja lubię twardego jak jest. A ten jest za miękki. To jakimś kary smakuje? Nie wiem. Cebulą zepsutą. Cebulą zepsuną, no cebulą. No bo ten już jest zepsuty. Ja już takiego nie lubię, dlatego ja lubię niedojrzałego. A ten jest, ona mówi dobry, bo dojrzały, słodki. Ale ja właśnie słodkiego nie lubię. Nie, to cebulowy. To jeszcze nie był najgorszy, bo ja ci mówię, one są jeszcze gorsze, jak one leżą w tym. Leżą już w plastiku, w folii zawinięte, przez chwilę na targu, w ciepłym. I później jest tragedia. Co oni tu jedzą? Musimy znaleźć coś dobrego do jedzenia. Tutaj nie. Ja bym zjadł albo z grilla jakieś mięska. Ale tu ma tylko jedno mięsko. O, A nie, tu ma więcej, no. nie, tu ma flaki, to tu nie będzie dobre. To Paweł nie dla nas. Albo takie mięska dobra, albo zupę, no ale... Zupę to ja do nas pojechałem. No, ciekawe do której tam jest otwarte. O, tam jeszcze ma jakieś owoce morza na końcu. Ale to jak w Tajlandii, totalnie. Jakbyśmy byli w Bangkoku. Patrzcie, przyjechaliśmy na targ, a tu jest jeszcze bardziej wyjątkowy. Co drugie stoisko to maszyna do szycia, a kolejne jedzenie. Kurde, ale to jedzenie tak do mnie nie przemawia tutaj, że szok. Chyba jechać do nas. Nie, no musimy do nas pojechać, do tej z Hongkongu. Tu wygląda, to niektóre tu wyglądają gorzej niż w tym Bangladeszu wyglądały. W nocy chodzimy, szukamy jedzenia i powiem wam, że to nie jest takie łatwe. Jednak to tutaj jedzenie to nie jest Tajlandia. Okropny street food tu mają. Nie, to są pierogi chyba. No? Pierogi chyba. Całą ulicę znaleźliśmy jakąś. Tylko nie, co znaleźliśmy? Jakieś te street foody mnie nie przekonują. Nie no, strasznie to wygląda. No. O, jest tam Family Mart. Dobra, znaleźliśmy pierożki. I chicken? O, chicken, jest? Chicken. Process chicken. Paweł jeszcze bierze sobie taką kiełbę. A ty szukaj, zielonego na patyku.
No siemanko w kolejnym dniu. Dzisiaj się obudziliśmy dość późno. Wstaliśmy o 8:30, ale to dlatego w sumie, że sobie poszliśmy spać po pierwszej. Lekki jetlag, godzina, ale serio działa. Jak się jest nauczony, że codziennie się staje o 7:07, nagle jest zmiana czasu, to stajecie o 8, a się cieszy 7. Ale myślę z tym. Z takiej jeszcze informacji, które powinniście wiedzieć w tym odcinku. Z samej populacji, czekajcie, z samej populacji Indonezji. Indonezja jest 4. najliczniejszym krajem świata. Z największą populacją. Żyje tu coś koło między 270-280 milionów ludzi. Ogromny. Szczerze to nawet nie wiedziałem, że aż tyle. No ale też się nie ma co dziwić. Tutaj macie 17,5 tysiąca wysp. Oczywiście wiadomo, że te niektóre wyspy to są takie, wiecie, gdzieś tam z wody coś wystaje i to się już pewnie zalicza jako wyspa. Ale 6 tysięcy z nich jest zamieszkałych. To są naprawdę potężne liczby. Bardzo potężne. Ale tak mi się tu w Dżakarcie podoba. Serio, no wiadomo, slumsy przerąbane. No, tam to okropna bieda. No ale ludzie mili. Przyszliśmy, każdy się uśmiechał, każdy fajny. Nie ma co, w ogóle mili ludzie są tutaj. Jak na razie przynajmniej wszystkich tych, których spotykaliśmy, byli bardzo mili. No bardzo przypomina mi to tak Bangkok, że szok. Wiadomo, Bangkok będzie w moim sercu zawsze numerem 1, ale Dżakarta mi go przypomina. O, stąd dobrze widać nasz hotel. Ale on jest ogromny. Na samej górze na 90 piętrze jest restauracja. Później tam pójdziemy, tam wam pokażemy. A my śpimy na 88, prawie na samej górze. A tu obok to jest jakiś drugi. Ale to w ogóle większość tych pięter to jest chyba biurowiec i nie wiem, czy mieszkania, czy co. Ale tak naprawdę dopiero od 71 się coś zaczyna. Takiego, co należy do hotelu. A ja z racji tego, że wczoraj roztargałem spodnie, czy kieszeń mi wystaje. Nie wiem, jak ja to w ogóle zrobiłem. Nie mam pojęcia. Idę tutaj do takiego ogromnego centrum handlowego. Jeden z moich widzów też mi polecał. Jedna wieża hotelowa z centrum handlowym, tam dalej Kępiński. Kępiński tu jest przeogromny. No ja idę kupić spodnie. Ja właśnie przyszedłem do H&M zrobić zakupy. Czy bluzy kupić. Spodenki, no wiadomo, się roztargały. Ale jeszcze rękawiczkę i czapki. Za 2 dni idziemy na wulkan w nocy, gdzie jest podobno bardzo zimno w nocy. Także lepiej się zabezpieczyć. Jeszcze podobno kurtki potrzebujemy, no ale już kurtki nie będę kupował. To powinno to wystarczyć. Ale tego wulkanu nie mogę doczekać. To jest wulkan, na którym zbierają siarkę. I tam jest taka jakby niebieska, paląca się lawa. Oczywiście to płonie siarka, ale to przypomina niebieską lawę. Cudowne miejsce. Nie mogę się doczekać, aż tam będziemy. Ale to jeszcze nie w kolejnym odcinku, tylko jeszcze następnym. Święta się już zaczynają w każdym centrum handlowym. Wiecie, co świadczy o tym, że to centrum handlowe musi być naprawdę ogromne? O tym, że nie wiem, jak stąd wyjść. Serio, szukam wyjścia, nie wiem gdzie jest. Ale zakupki zrobione to najważniejsze.